2025 to zdecydowanie sezon mojego życia. Muszę powiedzieć, że wynoszę z niego ogrom pozytywnych emocji, ogrom doświadczeń, ogrom również ciężkich chwil, ale wszystko to zbudowało we mnie coraz lepszego zawodnika. Zapraszam Was na moje podsumowanie sezonu 2025, gdzie powiem Wam, co zagrało, co nie zagrało, co może zrobiłbym inaczej i jak wpłynie to na nasze decyzje w przyszłym roku. Zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, sezon zacząłem od startu w ZUK-u. Trening prowadzący do startu w ZUK-u był naprawdę satysfakcjonujący. Wszedłem na bardzo wysoki poziom wydolności tlenowej. Szczególnie mój próg tlenowy bardzo silnie się tam przesunął, ponieważ byłem w stanie bez żadnych problemów na tętnach typu 145 biegać nawet po 3,38 na kilometr. I stało się to dla mnie takim wyznacznikiem tego poziomu, który później gdzieś utrzymywałem też w trakcie całego roku. Mogę powiedzieć, że sam start w ZUK-u powiązał się właśnie z tym dniem konia, z idealną pogodą, z idealnym samopoczuciem, chociaż tutaj, jak wiecie, miałem objawy chorobowe zaraz przed startem. To później też wpłynęło na to, że zaraz po tym starcie, a tydzień przed wylotem na Teneryfę, czułem się nieco gorzej. Miałem nieco więcej trudności z funkcjonowaniem takim na co dzień, czułem się mało zregenerowany. I prawdopodobnie tutaj dochodzimy do pierwszego punktu, w którym spadłem nieco właśnie ze swoją wydolnością, ponieważ ta choroba, której doznałem później na Teneryfie, prawdopodobnie grypa, spowodowała ogromny spadek mojej wydolności. Czułem, jakbym cofnął się o 3, 4, nawet 5 tygodni w treningu i później podczas kolejnych startów bardzo ciężko było mi złapać ten sam luz, który miałem właśnie w trakcie samego ZUK-a. Niemniej jednak, jak też dobrze wiecie, start w Blue Trailu poszedł perfekcyjnie. Na takim zmęczeniu, na tak kiepskim samopoczuciu osiągnąć taki wynik, mega, biorę to w ciemno i pokazało mi to, że jestem w stanie rywalizować właśnie jak równy z równym z tymi najlepszymi na świecie, nawet właśnie w takim stanie. I to był też bieg, który trochę mentalnie mi tak powiedział, że jeszcze bardziej trzeba wierzyć w siebie w trakcie takiego biegu, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się stanie i nigdy nie wiadomo, jak inni rywale też cierpią w trakcie tego biegu. Okres pomiędzy Blue Trailem a Szczawnicą natomiast był wypełniony takim, powiedziałbym, dosyć dużym napięciem i stresem, pomimo tego, że bardzo czekałem na ten start w Szczawnicy, że wiedziałem, że on będzie bardzo mocny, to tutaj ujawniło się to, co i na Zegamie, później i na Sierzinal najmocniej mi przeszkadzało. W Szczawnicy poradziłem sobie z tym dosyć dobrze. Mianowicie chodzi o to, że w momencie, w którym zakładamy jakiś bardzo duży cel, a od startu w Szczawnicy zależała cała pozostała część sezonu, to dobrze jest podzielić sobie ten cel na te małe etapy. I o ile w Szczawnicy zagrało to perfekcyjnie, ta moja taktyka związana ze skupianiem się tylko i wyłącznie na kolejnym etapie i każdego kolejnego etapu traktowania jak zadania, poprawiło mi to właśnie ta taktyka, możliwość moją do osiągnięcia tego wyniku końcowego, który też był super. O tyle nie byłem w stanie zrobić tego później na tych następnych startach. Dlaczego? Dojdę do tego zaraz. Szczawnica jako ten jeden z najlepszych punktów w tym roku, w tak mocnej stawce, najmocniejsze chyba Mistrzostwa Polski ever, wygrać ze sobą samym przede wszystkim, bo jak wiecie, ten start również nie był jakiś taki bardzo gładki. Tutaj dużo musiałem powalczyć ze sobą i czułem ogromną satysfakcję, więc byłem też taki naładowany w stronę tych następnych celów. I tutaj pierwsza rzecz, którą zrobiłbym w tym sezonie nieco inaczej. Zbyt mocno skupiłem się na tej klasyfikacji ogólnej Goldena, niejako przywiązując się do tej serii, chociaż ona już nie jest tym, czym była kiedyś. Bardzo mocno zmieniło się podejście do zawodników. Jak wiecie też z samego Noli, te reguły są traktowane bardzo życzeniowo, ale wracając do tematu, start w Noli, a później w Zegamie był olbrzymim błędem, jak patrzę na to z perspektywy czasu. O wiele lepiej było skupić się na starcie w samej Zegamie, jako tym kultowym biegu, jako tym takim starcie, który mógłby być drugim docelowym w tej części sezonu, aniżeli starać się jeszcze biegać w Noli. Z perspektywy czasu tak naprawdę niewiele mi to dało, a zaburzyło tylko właśnie moje możliwości wysiłkowe. To była kolejna podróż, która niekoniecznie była potrzebna, więc
na 100% zrezygnowałbym i to jest też nauczka na przyszłość ze startów tydzień po tygodniu, chyba że byłyby to imprezy mistrzowskie, co się raczej nie zdarza. W każdym razie tutaj pierwszy raz poczułem, że możliwe, że nie zregenerowałem się wystarczająco dobrze po starcie w Noli. On był przyzwoity, jak dobrze wiecie, natomiast nie było tam żadnych fajerwerków, nie było tam wystrzału wyniku takiego, jakiego się spodziewałem, natomiast zwalałem to na karp tego, że nie byłem przygotowany do tak szybkiego, krótkiego, intensywnego biegania na ten moment, że jednak była to ta robota typowo maratońska. Natomiast sam start w Zegamie, no tu jest chyba moje jedno z dwóch największych ukłuć w tym sezonie. I pierwsza sprawa to zmęczenie, którego doświadczyłem po Noli, ale druga sprawa, ta skręcona kostka i ta taka rezygnacja w trakcie biegu, która tam nadeszła, no spowodowała, że totalnie nie jestem zadowolony z tego wyniku i o ile samo doświadczenie wspominam dobrze, cieszę się, że mam już doświadczenie z tej Zegamy, wiem co poprawić, aby pobiec lepiej. O tyle, jeśli chodzi o wynik sportowy, on pozostawiał bardzo dużo do życzenia i zostawił też we mnie trochę takiego zwątpienia właśnie. Tutaj na Zegamie zbyt mocno skupiałem się na tym, co może dać mi ten końcowy wynik. Zbyt mocno skupiałem się na tym, jak bardzo chciałbym być w tym top 10 i ile by mi to mogło dać. I zamiast skupiać się tak naprawdę na poszczególnych etapach jako na zadaniach, bo podzieliłem sobie oczywiście ten bieg na etapy, natomiast cały czas myślałem o tym wyniku końcowym. To mnie zgubiło, ponieważ gdybym tak naprawdę skupił się na każdym kolejnym etapie jako na zadaniu, ten bieg mógł wyglądać zupełnie inaczej i mogłem osiągnąć zupełnie inny wynik. Tak się jednak nie stało, biorę to jako nauczkę i takiego kopa w tyłek na przyszły sezon, ponieważ zostało we mnie właśnie po tym biegu takie poczucie, że może coś jednak ze mną jest nie tak, albo że może jednak nie jestem na takim poziomie, na jakim bym się spodziewał. Przez chwilę byłem też bardzo mocno zmęczony po tej Zegamie. Tutaj nałożyło się jeszcze kilka rzeczy, ponieważ miałem jeszcze podróże prywatne, podróże związane z zawodem na szkolenie, ale z kolei po mniej więcej 2 tygodniach stan zaczął się stabilizować. Wszedłem w taki fajny rytm treningowy, zacząłem naprawdę bardzo mocno przesuwać się w kontekście możliwości podbiegania przede wszystkim i osiągnąłem naprawdę ogromne prędkości, patrząc na to, co robiłem wcześniej. To był moment sezonu, w którym czułem się chyba najmocniejszy na podbiegach, ponieważ moje prędkości na spokojnym bieganiu do progu tlenowego, prędkości pionowe wynosiły nawet 1380 metrów na godzinę. To jest bardzo dużo i bardzo szybko. Byłem z tego bardzo zadowolony i to nałożyło się jednocześnie ze startem moim w Val d'Aran, który jest takim momentem sezonu, z którego oczywiście jestem ogromnie zadowolony, ale też z drugiej strony nie miałem tam żadnej mocnej rywalizacji. Paradoksalnie, patrząc na wszystkie biegi, które biegałem w tym roku, start w Val d'Aran był najsłabiej obsadzonym biegiem, co jest naprawdę totalnie szalone, jeśli o tym pomyślicie, ponieważ jest to bieg na Major Hockey by UTMB, więc można powiedzieć, że spodziewałem się tam, że będę miał trochę więcej rywalizacji. Dlatego ten bieg uważam jako za taki średni. Wykonałem tam mega robotę. Może trochę zabrakło mi na tych przelotówkach płaskich, ale z drugiej strony wiedziałem, że idę w dobrą stronę z tym treningiem. Dlatego też na następny blok treningowy, który prowadził do Pierzinal, byłem bardzo fajnie nastawiony. Byłem tak naprawdę mocno nastawiony na ten dobry wynik, na to, że tam pobiegnę tak dobrze, że to mnie zgubiło i spaliło. Po raz kolejny załączyła mi się ta myśl w głowie, że jak zawsze, jako analizator, miałem te etapy rozłożone idealnie po drodze, wiedziałem, co chcę zrobić na tych etapach, natomiast cały czas znowu było to myślenie na zasadzie, kurczę, ale będę chciał osiągnąć ten końcowy właśnie wynik, który nagle ma coś zmienić w moim życiu. Wiecie co? Po tym biegu zdałem sobie sprawę, po tym nieudanym najbardziej biegu w tym roku, po tym, co najmocniej kopnęło mnie w tyłek, zdałem sobie sprawę, że coś tu musi być nie tak. I oczywiście problem z kolką, który wtedy wynikł, nie był do końca zależny ode mnie i prawdopodobnie prędzej czy później mógłby się zdarzyć. Natomiast z drugiej strony był on również ten start, takim wake-up call, że kurczę, jak pójdę dalej tą drogą, to może się coś złego dziać. I tutaj z psycholog razem doszliśmy do sedna tego problemu. I dlaczego tak naprawdę i ta Zegama, i to Sierzinal było aż takim rozczarowaniem, ale też takim obciążeniem mentalnym. Wiecie,
Ja jako zawodnik muszę cały czas borykać się i balansować pomiędzy moim życiem prywatnym, pracą, startami w zawodach, treningami. Doceniam to teraz dopiero na roztrenowaniu, jak wiele energii ten trening pochłania z innych właśnie dziedzin życia. Natomiast cały czas myślałem o tym i moją motywacją, tą motywacją zewnętrzną, właśnie nie do końca dobrą, było to, że w momencie, w którym ja w tych zawodach osiągnę bardzo dobry wynik, to akurat możliwe, że przyczyni się to do pozyskania kontraktu międzynarodowego. Będę mógł w dosyć dużym stopniu uspokoić swoje to życie prywatne na co dzień, zwiększyć swoje możliwości regeneracji, zwiększyć swój profesjonalizm, zaangażowanie. Powyżej tego poziomu, który mam teraz, szczerze Wam powiem, że trochę się w tym zagubiłem. To spowodowało, że zamiast czerpać prawdziwą radość z tego procesu, jarać się tym, że jestem na tych zawodach, że rywalizuję, że mam tą możliwość, tak naprawdę cały cel końcowy powodował, że czułem się właśnie przez to ograniczony. I przybijało mnie to do ziemi, bo poziom pobudzenia po prostu był znacznie, znacznie za wysoki. Na szczęście taka autorefleksja i wykrycie tego podczas współpracy z psychologiem spowodowało, że następne starty, a czekały mnie tak naprawdę, można powiedzieć, jeszcze tylko 3 starty od tego momentu, były już na naprawdę wysokim poziomie. Po Sierzinal trochę nasilił mi się problem z moim mięśniem piszczelowym tylnym, z którym borykałem się już właściwie do końca sezonu. Dlatego musiałem przed tym ETC, następnym moim biegiem w ramach festiwalu, finału UTMB, zluzować trochę z treningiem, wprowadzić trening zastępczy, wprowadzić trening na rowerze, tak aby dać odpocząć ścięgnu, które było już na ten moment dosyć mocno przeciążone. Z racji na fakt jednak, że posiadam USG, mogłem sam sobie wykonać to badanie, cały czas monitorowałem sytuację, czy nie dochodzi tam do powstania jakiegoś bardzo dużego procesu degeneracyjnego. Obrzęk był, na szczęście nie było uszkodzenia ścięgna, dlatego realizując zastępczy trening plus plan progresywnego wzmacniania, byłem w stanie wrócić do normalnego funkcjonowania i do normalnej formy. Ból stopniowo się zmniejszał, ja byłem w stanie jednocześnie zwiększać obciążenia, więc był to bardzo, bardzo dobry omen. I ten start w ETC był trochę takim punktem zwrotnym w mojej głowie, ponieważ tam, owszem, po raz kolejny zagrało trochę może to, że nie byłem tak specyficznie przygotowany do tego biegu, w sensie właśnie ten trening rowerowy nie pozwalał na przygotowanie się do tej specyfiki trasy, natomiast moja wydolność była na bardzo wysokim poziomie i tutaj bardzo dumny jestem z tego, w jaki sposób rywalizowałem na tym biegu, a rywalizowałem jak lew o każde miejsce. Podbiegi po raz kolejny okazały się być świetne, co rokowało idealnie na Mistrzostwa Świata. I to 14 miejsce dla wielu było takim, co to jest? Dla mnie jednak w takiej stawce też, którą tam miałem, ludzi, którzy później też i na Mountain Classicu, i na Short Trailu byli w bardzo, bardzo wysokiej formie i na bardzo wysokich miejscach, było dla mnie takim kopem motywacyjnym, że Dominik, teraz jedziemy właśnie z przygotowaniami do Mistrzostw Świata. Przygotowania pod Mistrzostwa Świata natomiast musicie wiedzieć, że kosztowało mnie bardzo dużo. Kosztowało mnie bardzo dużo sił, czasu, energii, pieniędzy i można by się zastanawiać z perspektywy czasu, czy to jest wszystko tego warte, natomiast oczywiście z perspektywy czasu nie zmieniam zdania, jest to jak najbardziej warte wszystkiego, co w to włożyłem. Z drugiej zaś strony zdaję sobie czasami trochę sprawę, tak myśląc o swoim rozwoju sportowym, że mam naprawdę bardzo wysoki poziom zaangażowania, że chciałbym naprawdę mieć jeszcze większe, a niekoniecznie mogę sobie właśnie na to pozwolić. Natomiast wiecie, w trakcie sezonu nie myślę o tym za bardzo i te przygotowania, sama ta droga, szczególnie w momencie, w którym zdałem sobie sprawę z tego, że muszę być po prostu cierpliwy bardziej w kontekście tych kontraktów międzynarodowych i tak dalej, jest dla mnie czymś mega rozwijającym. I ta świadomość cały czas daje mi takiego kopa, że w trakcie, nawet w momencie, w którym mam te swoje poświęcenia, nawet o tym, szczerze powiem, nie myślę i jestem bardziej nastawiony cały czas właśnie na ten cel. Ale wracając do tematu, Mistrzostwa Świata i przygotowania pod te Mistrzostwa Świata mogliście obserwować w dosyć dużym stopniu na kanale i wszyscy, którzy jeszcze nie obserwują mnie na Strawie, to serdecznie zapraszam, bo tam od A do Z
bez żadnego ściemniania dzielę się wszystkim, co robię na treningach. One poszły perfekcyjnie i zbudowałem najlepszą możliwą formę, jaką tylko mogłem w trakcie tego czasu. Czułem się niesamowicie mocny na podbiegach. Czułem się bardzo mocny na właściwie każdym terenie, w którym tylko mogłem rywalizować, a wiedziałem, że te Mistrzostwa Świata będą w bardzo ciężkim terenie. O wszystkich moich doświadczeniach z Mistrzostw Świata wiecie, już mówiłem na dokumencie, który mam nadzieję, że podobał się Wam i że obejrzeliście, bo jest to totalne arcydzieło Kuby. Natomiast same Mistrzostwa Świata po tym czasie, w którym myślę o nich już z perspektywy po zakończeniu sezonu, są bardzo satysfakcjonujące, bo naprawdę zostawiłem tam serducho, byłem bardzo głęboko w swojej prywatnej jaskini bólu. Z drugiej zaś strony mam to ukłucie, że była to pewna szansa, którą trochę spaliłem przez ten swój upadek, przez tą swoją nieuwagę. A no ta nieuwaga kosztowała bardzo dużo w tym temacie, ponieważ nie skarżyłem się jakoś bardzo w późniejszej części sezonu, ale po Mistrzostwach Świata, ze względu na ten upadek, na tą podkręconą lewą kostkę, na to, że kompensowałem cały czas ustawienie tej stopy, ponownie odezwał się ten mięsień piszczelowy tylny, z którym borykałem się już do ostatniego startu. Po samych Mistrzostwach Świata musiałem zrobić ponad tydzień treningu zastępczego na rowerze, bo nie byłem w stanie po prostu biegać. I może rozsądnie w tym momencie byłoby już odpuścić, zakończyć sezon. Natomiast cały czas miałem jednak takie poczucie, że kurczę, chciałbym jeszcze gdzieś wystartować, że ta forma naprawdę jest bardzo dobra i byłem zaproszony na bieg właśnie w ramach festiwalu Le Templier na Marathon de Cos. Pomyślałem, że patrząc jakby na stawkę zawodników, która się tam zjechała, bo to był jeden z najmocniejszych moich biegów w tym roku, kurczę, chcę się sprawdzić i chcę chyba jednak tam pojechać. Ogarnąłem ścięgno na tyle, że byłem w stanie realizować treningi. Owszem, biegałem praktycznie cały czas, można powiedzieć, z lekkim bólem, z takim czasami bólem, który charakterystycznie dla tendinopatii. Nie powtarzajcie moich błędów oczywiście i z tego akurat nie bierzcie przykładu. Z bólem, który nasilał się często wstając rankiem, później zanikał i później ta aktywność powodowała, że on jednak, powiedzmy, na przestrzeni tego czasu spadał, bo jednak starałem się mocno dbać o to, żeby te obciążenia też tak sobie zmieniać, aby nie przeciążyć go jeszcze bardziej. Przed Marathon de Cos zachorowałem na 1,5 tygodnia przed, nawet nie poszedłem do pracy, co u mnie, uwierzcie mi, że jest jednym z takich elementów, który praktycznie się nie zdarza, bo to muszę być naprawdę już bardzo chory. Ale nie spowodowało to jakiegoś dużego spadku mojej wydolności. Czułem się naprawdę dobrze, musiałem znowu zamienić kilka treningów na rower, dlatego do samej Francji lecąc nie skupiałem się jakoś bardzo mocno na tym, jaki wynik tam chcę uzyskać, po prostu chciałem rywalizować i z takim też podejściem wystartowaliśmy z tym biegu, nawet gadając z trenerem przed startem o tym, jakie mamy założenia, to w sumie trener sam nawet określił, że kurczę, Dominik, nie mamy założeń, lecimy, walczymy. Tu podzieliłem sobie ten bieg na etapy, ale uwaga, zamiast dawać sobie konkretny cel czasowy, dałem sobie cel rywalizacyjny bądź cel związany z intensywnością wysiłku, który chciałem mieć na tym etapie i to sprawdziło się świetnie. Uważam, że gdyby nie to, że był to ostatni bieg sezonu i że gdyby to nie było już na takim dużym zmęczeniu, ponieważ przez ostatnie te 3 tygodnie treningu po Mistrzostwach Świata 2 razy aż powiedziałem do trenera, że kurczę, nigdy tak jak teraz nie czułem, że potrzebuję roztrenowania. To ten start w Le Templier był czymś, z czego jestem mega, mega dumny. Zakończyłem sezon drugim swoim najlepszym wynikiem w UTMB Index. Dodatkowo uzyskałem za to punktację ITRA w wysokości 880. Pobiegłem naprawdę świetny, szybki bieg i mogę powiedzieć, że do 2 godzin 12 minut czułem się na 900 i biegłem, tak. Ale później bardzo mocno mnie poskładało, pościnało. Jednakże przebiegnięcie tego biegu, uwaga, na średnim tętnie 179, czyli w pobliżu mojego progu beztlenowego przez prawie 3 godziny, dało mi też taką realizację, że Dominik, jak tylko się na to mocno nastawisz, to jesteś w stanie cierpieć o wiele bardziej niż ci się wydaje. I z taką myślą zakończyłem ten sezon. Byłem mega zadowolony z tego wyniku, który uzyskałem w tej stawce. 6. miejsce, kurczę, no petarda, a startowali tam zawodnicy, z którymi nieraz już i przegrywałem, i wygrywałem, natomiast była to ścisła światowa czołówka.
Więc podsumowując ten sezon, poczyniłem ogromny krok do przodu, jeśli chodzi o moje możliwości rywalizacji. Zrobiłem naprawdę świetne wyniki. Rywalizowałem na bardzo wysokim poziomie, jak równy z równym, ze wszystkimi zawodnikami, których do tej pory uważałem za nietykalnych. I stopniowo idę swoją własną drogą. Treningowo, szczerze Wam powiem, nie mam nic do zmiany. Proces, który opracowaliśmy razem z trenerem, działał perfekcyjnie i jeśli chodzi też o te możliwości wysiłkowe, one stopniowo rosną, stabilizuje się na coraz wyższym poziomie, ale coś, czego nauczyłem się w tym sezonie najmocniej i coś chyba, co ze mną zostanie najmocniej po tym sezonie, to jest słowo cierpliwość. Rozmawiając z Andrzejem Witkiem, któremu trochę się tak w momencie, w którym miałem momenty zwątpienia, tak mu się zwierzyłem, że kurczę, nie wiem, co by się w moim życiu musiało zmienić, ale no generalnie nie będę w stanie wyjść na jeszcze wyższy poziom treningowy w momencie, w którym nie zmienię coś w tym swoim codziennym życiu właśnie. Andrzej trochę mnie uspokoił i powiedział właśnie słowa, które też powtarzał mi trener, że patrząc na robotę, którą wykonuję, po prostu trzeba być cierpliwym i czekać, aż ustabilizuje się na tym poziomie, aż wypalę z takim wynikiem, który też i dla mnie byłby taką wisienką na torcie, bo wiecie, jestem bardzo zadowolony z tych moich wyników, ale czasami brakuje mi tego takiej iskierki, tego wyniku takiego, który byłby total top. Nie wiem jeszcze, co by to dla mnie było, ale w każdym razie myślę, że stopniowo dojdę do tego momentu i jestem spełniony z tego, jak wygląda ta droga, że ta droga doprowadza mnie do coraz to nowszych wyżyn moich umiejętności, że z sezonu na sezon, pomimo chwil gorszych i lepszych, mój średni poziom stale rośnie. I z taką myślą kończę właśnie ten sezon, że cierpliwość i podążanie tą drogą, podążanie za procesem będzie czymś, co doprowadzi mnie do moich najwyższych celów. Podziękowania należałyby się tutaj wielu osobom i prawdopodobnie nie będzie to zaskoczenie, że wymienię te, które zawsze wymieniam w swoich materiałach. Przede wszystkim moją żonę, z którą naprawdę bardzo dużo przeżyłem, ale która też na pierwszej linii frontu znosi to, czego często nie widać, czyli momenty ciężkie, czyli momenty dużego stresu, bardzo silnego, ponad miarę czasami zaangażowania i poświęceń, które nie tylko ja, ale i ona ponosi. Drugą osobą jest tutaj mój trener Andrzej Orłowski, który wyprowadził mnie w takie miejsca w tym bieganiu, w którym jako młody chłopak nawet bym nie myślał. Teraz jestem już 4-krotnym reprezentantem kraju. Kiedyś marzyłem tylko o starcie w koszulce z orzełkiem na piersi, a teraz nie tylko marzę, ale celuję też w to, żeby znaleźć się w gronie tych najlepszych na świecie, więc to jest w dużej mierze jego zasługa, za co bardzo mu dziękuję. Mój taki team, który dookoła tego biegania jest, czyli moja dietetyk Monika Czyż-Cupryś, czy psycholog Aleksandra Adamiec, to są osoby, które naprawdę wnoszą nawet często takimi małymi radami, ale bardzo dużo do tego mojego rozwoju sportowego, więc nim również jestem wdzięczny. Wszystkim moim partnerom, czyli Hoka Garmin Team ze swoimi sponsorami, czyli Joniec, firmie Joniec, którzy mnie wspierają, firmie Salco, mojej własnej firmie Symferia. Ogromnie jestem wdzięczny za to, że pokładają we mnie taką wiarę, że jestem w stanie osiągać te nowe wyżyny. I ja po prostu konsekwentnie będę dążył do następnych celów. A co przyniesie następny sezon? Zobaczymy, natomiast na pewno już teraz mogę Wam potwierdzić, że takim celem numer 1 w przyszłym sezonie będą na 100% Mistrzostwa Europy. Zobaczymy, jak będą wyglądały do nich kwalifikacje, zobaczymy, kto się zakwalifikuje, ale możecie być tego pewni, że dla mnie priorytetem numer 1 będzie start w koszulce z orzełkiem na piersi. Na pewno zamierzam wystartować również jako jednej z imprez sezonu w OCC, na które mam już kwalifikacje, więc to są takie 2 pełne punkty. I nie chcę jeszcze tak powiedzmy mówić tego na 100%, ale prawdopodobnie zobaczycie mnie w innej serii biegów w przyszłym roku, która zaczyna się na S. Może niektórzy już kiedyś słyszeli o moich planach, ale chciałbym tego spróbować. Na samym końcu podziękowania dla wszystkich Was. Przede wszystkim podziękowania dla moich patronów, dzięki którym ten kanał urósł ponad te 10 000 subskrybentów, co jest naprawdę ogromną liczbą. Jak sobie pomyślę o moich początkach na YouTubie, w ogóle o tym nie myślałem. Nadal jest to tylko taki miły kamień milowy, a nie cel sam w sobie,
ale cieszę się, że tylu z Was jest ze mną właśnie w tej drodze. Dodatkowo dziękuję wszystkim widzom, wszystkim tym, którzy komentujecie, którzy podajecie sobie dalej te treści. Dzięki Wam mam coraz większego kopa, żeby robić to bardziej profesjonalnie i ten profesjonalizm na kanał wkroczy też w znacznie wyższym stopniu w 2026 roku. Mam nadzieję też, że z moimi obecnymi partnerami, bądź uda mi się pozyskać nowych też partnerów do rozwoju, którzy popchną nie tylko ten mój rozwój sportowy, ale i rozwój właśnie jako, nazwijmy to, twórcy internetowego na wyższy poziom. Sezon zakończony i ja teraz jeszcze znajduję się w trakcie roztrenowania, ale już niedługo ruszam przygotowywać się do 2026 roku i jak zwykle pokażę Wam najwięcej, ile się tylko da z tej drogi.